wklejanie z zapamiętaniem warstw. Chciałam pokazać bardzo przydatną opcję w InDesignie, mianowicie gdy otworzymy panel Layers, widzimy, że mamy kilka warstw. Grafika, kod kreskowy, teksty. Czyli jeśli ja wyłączę dwie warstwy, na warstwie grafika widzę samą grafikę, następnie mój kod kreskowy jest na osobnej warstwie, a na warstwie teksty są same teksty. To jest bardzo uporządkowany plik InDesigna i po eksporcie do PDF-a dla drukarni może okazać się rozdzielenie tych wszystkich elementów na osobne warstwy bardzo przydatne. Więc można tak porządkować swoje elementy w pliku. Gdy będziemy potrzebować tego samego pliku lub innego i na tym innym chcemy dodać jeszcze coś, ale chcemy zachować poprzednie ułożenie, czyli zachować wszystkie warstwy, jest opcja w panelu warstwy, by program pamiętał wszystkie warstwy podczas wklejenia. Zobaczmy najpierw, jak zadziała program bez zaznaczenia tej opcji. Powołuję nowy, taki sam dokument jak poprzedni. Pamiętam, że to jest dokument 140 na 210 mm. Klikam OK. Powołuję kolejne strony. Mogę spod prawego przycisku myszki dodać strony albo po prostu koło kosza w ten sposób. Teraz, żeby ułożyć taką rozkładówkę, jaką tutaj mamy, no to muszę oczywiście wyłączyć rekonfigurację stron dokumentu. Wyłączam tę opcję i stronę pierwszą dołączam do pozostałych dwóch. Następnie buduję mój grzbiet, bo rzecz jasna środkowa strona to jest mój grzbiet. I tutaj wpisuję 15 mm. Klikam OK. Tak płynne manewry są możliwe wtedy, kiedy marginesy są wyzerowane. Zaznaczam wszystko w moim dziewiczym dokumencie. Command A lub Ctrl A na PC. Klikam Ctrl C lub Command C na Macu i teraz spod prawego przycisku klikam Paste in Place, czyli wklej w to samo miejsce. Przechodzę do panelu warstwy i widzę, że mój panel warstwy posiada jedną warstwę, tą jedną podstawową, którą każdy dokument nowo otwierany posiada. Oczywiście rozwijając moją warstwę widzę, że mam każdy element tutaj wyłuszczony i wyłączając widoczność poszczególnych elementów, no widzę, że każdy ma swoje miejsce. Ale wszystkie zgromadzone są na tej samej warstwie, na warstwie pierwszej. Ja bym chciała, żeby z mojego dokumentu dziewiczego przeszły elementy wszystkie, tak jak tu, tylko w takim porządku, w jakim były w dziewiczym dokumencie. A więc cofam moją całą operację, czyli zaznaczam wszystko i po prostu likwiduję. Przechodzę do mojego dziewiczego dokumentu i tutaj zaznaczam opcję Paste Remembers Layers. Ponawiam operację, czyli po zaznaczeniu wszystkiego robię kopię, przechodzę tutaj i również wklejam w miejscu. I widzę, że wszystko zostało wklejone jak poprzednio, ale z rozdzieleniem na warstwy. Jedyna różnica między obu plikami jest taka, że tutaj nie mam tej warstwy, którą miałam w tym dokumencie moim kolejnym. Czyli moja warstwa numer 1 po prostu tutaj nie istnieje, więc jeszcze program dodaje oprócz tej dziewiczej warstwy w tym nowym dokumencie te warstwy, które posiada dokument dziewiczy. To jest bardzo przyjemna funkcja, ja często z niej korzystam. Warstwy się zgadzają oprócz kolorystyki. Widzimy po rozłożeniu dwóch dokumentów obok siebie możemy spojrzeć, że te warstwy nie są tożsame, jeśli chodzi o kolory. To wynika z tego, że dokument
do którego przekopiowywałam wszystkie elementy, posiadał już tą jedną podstawową warstwę. Oczywiście te kolory teraz mogę pozmieniać według życzenia. Klikając na warstwę, można wybrać jakikolwiek z rozwijalnej listy.